Okej, dżentelmeni przy stole po raz trzeci. Oczywiście słyszycie pierwszy. W kolejnym odcinku Było grane. Witamy serdecznie. Omówimy sobie miesiąc listopadowy, a miesiąc ten taki troszkę jesienno-depresyjny omawiać będą Irek, Piotrek, cześć czołem. Piotrek i Galatoran, tylko głównie w roli komentatora, bo te partie, które rozegrałem w listopadzie, to będą omawiane przy okazji innych odcinków. Czy to tutaj, czy to w dwójkach rozewieją. Dobra, no to ciach, nie? No ale coś może skomentujesz, bo będziemy też o jakichś tam kolejowych tematach omawiali, więc na pewno chętnie wysłuchamy tutaj twojej też opinii. Dobrze, to Piotrek, zaczynaj ty, bo ty masz więcej, no u mnie w ogóle, a w ogóle tak na początek to spytam, jak u was ten miesiąc, bo u mnie jest straszna padaka. No, w zasadzie 2 gry mam na liście, które ja gdzieś tam w swoim gronie ogrywałem, które gdzieś tam się nie zazębiają z tymi twoimi, Piotrek, grami. Ale miesiąc fatalny, kurczę, no do tego stopnia doszło, że zacząłem online grać, to już w ogóle jest jakiś, kurde. Nie, to No dobrze u się mnie prostytuować nie przełom. zacząłeś. bo co wtorek gramy w 18, to jest właściwie pewne. Mieliśmy pojedynczą grę weekendową w 18. Miałem granie z moją dawną ekipą, jeszcze z liceum, z którą teraz rzadko grywamy, więc się widzieliśmy 2 razy. I nawet grałem raz z ludźmi od 18 w nie 18. Z powodu dżentelmenów. Żeby sobie odświeżyć niektóre gry na potrzeby innych odcinków. Mhm. No to teraz to mi się przykro zrobiło, nie? No bo on gra dużo więcej od nas, no. Nie no, u mnie też tragedia jest tak naprawdę. Tutaj odcinek się nazywa listopadowe granie, ale te gry to są zebrane u mnie, no, zebrane chyba od września albo jeszcze wcześniej tak naprawdę, no, listopadaka. No dobra, no to przed chwilą się śmiałem, a teraz to już faktycznie depresja. No. Właśnie, nie liczy się ilość, tylko, tylko jakość. A z tym też bywało różnie. Dobra, pierwsza rzecz, ja zacznę sobie od Netrunnera, bo udało mi się zagrać kilka partyjek standardowo z Maćkiem, piwko. Pozdrawiam serdecznie. I ja chciałem tutaj powiedzieć o takiej jednej rzeczy, bo jakby to mnie uderzyło, tak? Deck, z którym przyszedł do stołu Maciek. Chciałem opowiedzieć troszeczkę o takiej różnicy pomiędzy takim deckiem, nazwałbym to prostym, efektywnym, a ja to sobie nazwałem deckiem artystycznym. I na przykład wezmę deck, tak zwany killer deck Korpa, tak? Na przykład tam Jinteki, jak chcę sobie zrobić deck, ja tak przynajmniej jak robiłem, tak? Taki killer deck Korpa, który ma za zadanie sflatlinować, czyli zabić runnera. Mniej mnie interesuje skorowanie tych agent, zdobywanie punkcików, tylko chcę go wykończyć. To z reguły... Tak, dokładnie. Super, to jest właśnie... super słówko cyberpunkowe polskie. Właśnie flatlinować to jest wypłaszczyć. Tak, dokładnie tak. Z tego, z Neuromancera chyba bodaj, Williama Gibson? Tak. Gibbs, już nie pamiętam nazwiska. Tak, no. Bo autor polskiego tłumaczenia Netrunnera, on też wzorował się tą książką. No, te rzeczy, które były nawiązaniem, to po prostu brał tak, jak było tłumaczone w tej książce. Tak, ale myślę, że też twórcy oryginalni, angielscy też bardzo mocno się wzorowali. I on nie tłumaczył po prostu tak z angielskiego, tylko jeszcze na szczęście miał rozeznanie. Choć pamiętam, że było dużo zarzutów do tłumaczenia. Nie wyważał drzwi otwartych już na oścież, nie? Tak. No, ale to dobrze, nie? To jest najlepsze rozwiązanie, nie? Jak ludzie, którzy siedzą troszeczkę w temacie, którzy czują jakby ten lore, tą historię, ten świat wykreowany gdzieś tam w książkach, powieściach, filmach i tak dalej, to właśnie później przychodzą do gry i no tą grę opakowują, znaczy inaczej, nie obdzierają tej gry z klimatu, tak? Nie psują tego, nie gwałcą, tak? Że tak powiem, jakimiś swoimi wymysłami, no te wszystkie tytuły filmów z lat 90., prawda? Te wirujące seksy i tak dalej, to... Szklana pułapka. A ja akurat tutaj jestem. 1, 2 i 3. Ja tutaj akurat uważam, że Szklana pułapka to jest genialne tłumaczenie. Jeszcze raz, przepraszam? No tak, tylko że później się nie sprawdziło w drugiej i trzeciej części, nie? Źle się zestarzało, ale wiele tłumaczeń to byłoby coś w rodzaju trudne do zabicia, co jest koślawe. A Szklana pułapka jest trochę poetycka, jest... No ja jestem ze szkoły, nie jestem ze szkoły tego, że należy tłumaczyć zawsze dosłownie. A to jest niekończąca się debata. Ale też się zastanawiam, na przykład Szklana pułapka to też mi się bardzo dobrze kojarzy, ale pytanie, czy to po prostu film nie ratuje tytułu, nie? I jakby to się nawet nazywało, wiecie, Koci Balasek, to i tak by
od razu, o, koci balasek, no to Bruce mocne kino. Willis, tak, uratowałby. Wyciągnął No dobra, to ale wracamy do Gibsona i Cyberpunka. Dobra, czyli Czyli właśnie mamy... Killer Deck Corpa, taki właśnie prosty, standardowy, to z reguły to wygląda tak, że opiera się na pułapki z obrażeniami, które mocno biją runnera, ice'ami, które mocno biją runnera, operacjami, które niespodzianka znowu mocno biją runnera, tak? Czyli prosto, efektywnie, cyk, do celu. Natomiast jakby, jeżeli gram takim właśnie prostym deckiem, to partie zasadniczo sprowadzają się troszeczkę do zabawy w taką zgaduj zgadulę, tak? Albo był kiedyś jeszcze taki legendarny teleturniej ze starym Heizerem, nie wiem czy pamiętacie, takie były 3 bramki i koniecznie nie chciałeś trafić na zonka. Nie? No bo wiadomo, wybierzesz niewłaściwą bramkę i finito. I tutaj wtedy też troszeczkę te partie tak wyglądają i to oczywiście ja tutaj bardzo mocno spłycam, tak, bo tam jest taki bardziej educated guess, tak, że tam na podstawie jakichś prawdopodobieństw, mniej więcej na podstawie tego, co już wyszło z tego deku, co zobaczyłem, jak się włamywałem i tak dalej, jestem w stanie gdzieś tam szacować te prawdopodobieństwa. Ale tutaj właśnie deck, z którym ja się zmierzyłem, który też był takim killer deckiem, czyli miał za zadanie mnie wypłaszczyć, właśnie jak tutaj Janek fajnie zauważył, to zupełnie inaczej wygląda. Bo teraz tak, zaczyna się partia, Maciek grał w ogóle takim deckiem, to się nazywa Super Heavy Logistics, co też to jest taki ID, które pozwala, jak straszujesz sobie, czyli zepsujesz własną kartę na stole, to pozwala ci wygrzebać z decku jakąś tam kartę, która jest dokładnie o 1 mniejsza. Czyli to jest bardzo ciekawe ID, ale już takie mocno... To nie jest dla początkujących na pewno ID, w sensie tam już ten deck musi być nie tylko skonstruowany efektywnie, żeby robić te rzeczy, które chcemy, żeby robił, ale jeszcze musi mieć bardzo specyficzne jakby koszty tych kart, prawda, żeby tą swoją super specjalną umiejętność, to swoje ID odpalać. I teraz zaczyna się ta partia i on mi wrzuca na stół taki asset, taki na serwerze instaluje, taką kartę, która mówi, ona się tam nazywa Urban Renewal, czyli tak jakby jak się w Stanach buduje nowe osiedla, nowe budynki, to się wyburza, prawda, stare te budynki. I ta karta zasadniczo działa w ten sposób, że jest taki licznik, za 3 rundy ja dostanę w łeb 4 mid damage, prawda? No i co, widzę taką kartę, tak, pod tytułem, że za 3 rundy dostanę w łeb, ale mogę ją tam straszować, łamać się, wyrzucić, no to co robię? No to trzeba się tam włamać i się tego pozbyć. Jak mi się w końcu udaje włamać na ten serwer, no to tam niespodzianka, bo tam jest kolejna karta, która tam się nazywa Overseer Matrix i ona za każdą straszowaną kartę w tym serwerze daje mi jednego taga. Tak, jeden tag to jest, że tam, znaczy klimatycznie to, że mnie namierzają, prawda, a mechanicznie to jest tak, że jak mnie już namierzą, no to przykre rzeczy zaczną mnie spotykać, prawda, bo będą w stanie mnie dopać czy fizycznie, czy gdzieś tam w internecie. Wiedzą, gdzie mieszkasz, no. Tak, to jest dobrze powiedziane. Ale to jeszcze jest mało, bo jest kolejna niespodzianka, bo na tym samym serwerze jeszcze czali się Angelika Garza, która jest snajperem i od razu mi daje 2 mid damage'a w łeb. Dobrze, no to okej, udało mi się to jakoś przeżyć. Pozbyłem się tej tykającej bomby, która za chwilkę mnie miała uwalić. Dostałem 3 tagi w sumie. Dostałem kilkanaście kredytów, znaczy musiałem zapłacić, żeby przejść przez te ice'y, żeby straszować te wszystkie świństwa. I w nagrodę co? Zaczyna się tura Corpa i on zagrywa operację Oppo Research, która od razu mi daje... jeżeli coś straszowałem w poprzedniej rundzie albo ukradłem, to od razu mi daje kolejne 2 do 4 tagów. Czyli mam już w tym momencie tam, nie wiem, chyba z 5 tagów czy 7 tagów na sobie. A mało tego, w międzyczasie jeszcze włamywałem się do niego na serwer i widziałem, że na ręku ma taką kartę, która się nazywa End of Line. Czyli, że mnie ma zamiar wypłaszczyć. Jeżeli będę otagowany, to tam mi zada kolejne 4 damage, tak? Za chwilę na stole lądują kolejne 3 asety, później 3 kolejne niechronione asety. I zwróćcie uwagę, że jeszcze cały czas, bo ja nie wiem, co on ma w deku, nie? Ja cały czas się boję tych takich właśnie, w cudzysłowie, efektywnych, prymitywnych pułapek, że wchodzisz w jakieś miejsce i nagle coś ci wybucha w twarz, prawda? Jakiś tam Urtika Cypher, Snerów i tak dalej. No więc też tak wszystkiego nie atakuję, bo to i tracę kliki, i pieniądze i właśnie przykre rzeczy mogą mnie spotkać. Nie atakuję, no to co? To okazuje się, że tam wyfruwa jakiś Reaper, który znowu kolejne 2 damage mi daje. I ja już, bo tutaj dużo jakby takich szczególików jakby powchodziłem, ale na czym dowcip polegał? Z reguły jak się gra
runnerem, to my jesteśmy tą stroną aktywną, prawda? To my decydujemy, kiedy wjeżdżamy na jakiś serwer, kiedy coś wykradniemy, kiedy spróbujemy złamać jakieś ICE. A korp się broni, nie? Tak, a korp zasadniczo się broni, bardziej jest reaktywny, prawda? Obserwuje, jak my się przygotowujemy, on się tam obudowuje, stara się te ICE, tak? Czyli tematycznie takie, powiedzmy, firewalle stawiać, żebyśmy się nie przedarli, nie włamali na te serwery, nie wykradli tych agent. A tutaj ja się czułem dosłownie jak w takiej greckiej tragedii. Co nie zrobiłem, jakiej decyzji bym nie podjął, to złe rzeczy się działy. Olałbym to, dostałbym 4 damage'a. Nie olałem. Midas. Tak, szajse Midas, dokładnie. Czegoś nie dotknąłem, to mi wybuchało w twarz i po plecach mnie kijem rugało. Znaczy to była wina Maćka akurat, nie? Kiedy w końcu, mało tego, kiedy w końcu udało mi się cudem wykraść jakąś agendę, która też była takim DSD dronem, gdzie bagatela, żeby wykraść agendę, musiałem samemu straszować własny program, czyli też jeszcze mnie kopnęło po genitaliach. No to na koniec co się stało? Namierzyli mnie tacy smutni panowie z Punitive Counter-Strike i dokonali tego mojego wesołego żywota runnera. I powiem wam, że ja się naprawdę fantastycznie bawiłem przy tym deku, bo nigdy nie miałem czegoś takiego. Jak scenariusz gdzieś tam z Cyberpunka rzeczywiście, kurczę, jakby oglądać film czy czytać książkę Gibsona. Że od początku do końca po prostu skazany na porażkę. Tak, i ja ci powiem, że jak ja pierwszy raz w ogóle w życiu słyszałem gdzieś tam o Netrunnerze, jeszcze nigdy nie zagrałem w tą grę, wiesz, nie widziałem w ogóle z czym to się je, to tak sobie to troszeczkę wyobrażałem, że to będzie właśnie, że core będzie taką bardziej aktywną stroną. I powiem szczerze, ja też nie mówię, że jestem jakimś, broń Boże, doświadczonym graczem, czegoś strasznie ogranym, tak? Ale jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem, że tak aktywnie byłem napastowany przez korporacje i że i cała moja partia to było niesamowite takie wyzwanie, bo ja musiałem cały czas reagować, tak? Na te kolejne tykające bomby. Musiałem cały czas gasić kolejne pożary, tak, tymi klikami, kredytami, kartami, obrażeniami. Musiałem to wszystko przyjmować, cały ten szajs na klatę. I właściwie w takim niekończącym ciągu akcji musiałem cały czas czytać stół, analizować, dopasowywać się, za chwilę od nowa czytać stół, przeanalizowywać te zmiany, znowu się dopasowywać, wyciągać wnioski, prawda? I to naprawdę było niesamowite wyzwanie. Oczywiście skończyło się śmiercią raz, skończyło się śmiercią drugi raz, tam raz chyba nawet albo byłem blisko zwycięstwa, albo nawet mi się udało jakimś cudem, więc to nie jest tak, że ten deck był przegięty, broń Boże, nie? Tylko był bardzo, bardzo fajnie skonstruowany i bardzo, bardzo ciekawy tak naprawdę. Ale czułeś w trakcie partii, że masz szansę wygrać? Tak. Czerwone korpo tak. to Jinteki czy tam Jinteki to był Wayland. To być bardzo opresyjne. Tak, ale to był Wayland akurat, nie? Żeby było śmieszniej, żeby było ciekawe. Bo Jinteki to bym się spodziewał tego, nie? Znaczy Wayland też potrafi być właśnie przykry, ale tutaj... Aha, dobra, to nawet... No nie, bo tak, właśnie Primitive Strike'i to wiem, że to Waylandowa karta, ale myślałem, że po prostu było dorzucone. Okej. Tak. Wayland na zabijanie. Ja bardzo lubię ten moment właśnie, kiedy po skończonej partii staram się tak ogarnąć głowę, kurde, jak to przejść. Trochę jak tam się grało, powiedzmy, na kompie w różne tam strategie. No i dochodziliśmy do kolejnej mapki, czy tam StarCraft i tak dalej, czy Settlersi, jakieś wyzwanie, nie? I pierwsze partie to... Przegrywałeś i co zmienić, wiadomo, że nie ma szans. Słucham? Tak, że przegrywałeś i teraz co dalej, prawda? Przegrywałeś daną misję. Tak, no bardzo lubię ten moment. On potrafi być frustrujący, szczególnie w Grze o Tron. To jest czasem nie ma w ogóle pomysłu, jak ugryźć dany deck, ale w Netrunnerze to jest bardzo fajne. Taka zagadka właśnie, jak podejść tego przeciwnika, jaką wymyślić strategię. Może tutaj strategią jest na przetrwanie po prostu, że on dojdzie do momentu, kiedy już nie może karty dobrać. Właśnie, no ale nie wiem. Właśnie nie wiem, bo... Aha, no w tym sensie, no tak, ale to... To jeszcze mi się nic nie robisz i po prostu czekasz, aż karty się skończą. Tak, bo faktycznie killer decki bardzo często w ogóle nie mają pomysłu na to, jak skorować agendy. One chcą cię zabić. Ich skorowanie agent nie interesuje, nie? Ale jedna rzecz, na przykład teraz jak o tym mówiłem, to sobie uświadomiłem, że prosta matematyka, mogę dostać 4 w pierdzielu, a zamiast tego dostałem 2 w pierdzielu i 5 tagów. Prawdopodobnie te 4 obrażenia były po prostu lepsze, bo bym mnóstwo kasy zaoszczędził, mnóstwo wjazdów, czyli klików akcji,
i tak dalej, i tak dalej. Nie? No ale zupełnie nie atakować, nie wjeżdżać nie mogę, nie? Bo wtedy na pewno przegram jako runner. Także... Co do tej strony tematycznej, że to korpo powinno być aktywne, to był fajny post na forum, jak ktoś właśnie pierwszy raz grał w Netrunnera i mówi, że gra sobie jako runner pierwszą partię. No i wszystko jest tak jak sobie wyobrażał, nie? Że tutaj jakieś lodołamacze ma jakieś programy, coś tam robi te skoki, stara się uprzykrzyć życie korporacji, więc wszystko mu pasuje. Potem gra drugą partię jako korporacja i się czuje taki osaczany, bo to jest prawda w tej grze, że tam długo kasy mamy mniej więcej porówno. Na samym początku nawet runnerowi idzie prościej, bo są niebronione serwery. Tak. I nie ma tego poczucia niezwyciężonego korpo, który po prostu miażdży. Że jakby komuś zależało faktycznie na tym klimacie, to przynajmniej początki partii to niekoniecznie to odnajdzie. Ale to się szybko zmienia, nie? Że nawet on pisał, że że potem jak był runnerem, to nawet mi było trochę szkoda korporacji, że jest bogatszy od niej, nie? To się tak zdarza. To niech sobie zagra przeciwko temu dekowi. Ale to mi się trochę kojarzy z takimi też pierwszymi wrażeniami z Wojny o Pierścień, gdzie gramy powiedzmy tymi wolnymi ludami i tak widzimy tę armię cienia, kurde, jak ile ich tu jest, przecież to nie ma szans wygrać. A później nagle zamieniamy się stronami, wchodzimy w buty armii cienia i się zaczynamy dygać. Kurde, te elfy są nie do pokonania. Jak to ugryźć w ogóle? Zaraz mi się skończą tutaj posiłki, nie wiem skąd brać. Nie mogę wyjść wszystkimi z zamku, prawda? Bo mnie tam gdzieś ominie łukiem i ucieknie ze zwycięstwem, bo tam mniej tych zamków potrzeba. No, ale powiem wam, że... coś, czego ja nie lubię, ale jeszcze ci wejdę w słowo właśnie ten przymus ogrywania dwóch stron, że to jest konieczne po prostu do poznania takich dwuosobowych gierek. To jest niezbędne po prostu. No, dobra. Dobra, no i dobra, tam przećwiczył mnie Maciek ładnie, ale mówię, naprawdę się fajnie bawiłem, chociaż no to trochę trzeba mieć... No trzeba to lubić, nie? Bo to było statystyczne, nie? Najbardziej mi się właśnie podobało, że to nie było na zasadzie wdepnąłeś w pułapkę, dostajesz tam ileś obrażeń, tylko wiesz, cały czas było wybieraj, nie? Patrz, tutaj za chwilę dostaniesz, możesz się przed tym obronić, nie? Ale co się wydarzy w międzyczasie, to jest niespodzianka. I żeby było śmieszniej, to za chwilę Maciek wziął drugi deck na dokładnie tym samym ID, ale kompletnie inaczej zbudowany. I tamten deck dla odmiany był już tak zwanym rush deckiem. Czyli on tam cały czas, wiesz, montował jakieś rzeczy, traszował je, żeby wygrzebać sobie nowe rzeczy z tego swojego decku, żeby dzięki nim szybko zaskorować agendy. I tam to już w ogóle mnie, wiesz, zmiótł, że tak powiem, na szybkość, tak? No, jak sama nazwa wskazuje. Rushem po prostu zapunktował jedną, drugą, trzecią, tam nie wiem, chyba z 5 agent, bo one były mniej jakby skorowane i wiesz, nawet nie zdążyłem specjalnie się tam porozstawiać tym runnerem. Na tym samym ID, tak? Czyli jakby to mega fajnie pokazuje właśnie siłę tych LCG-ów, że są bardzo wiele tych ID-ków, tak? Czyli tych takich, nazwijmy to, specjalnych zdolności, tak? Naszej postaci czy naszego korpa jest wokół jednej takiej postaci czy tej zdolności można zbudować killer deck, można zbudować killer deck jednego typu, drugiego, trzeciego, bardzo różne, ale można rushowy deck zrobić, czyli deck, który robi zupełnie co innego. Nie chce w ogóle krzywdzić runnera, tylko chce jak najszybciej zaskorować i zdobyć tam te 7 punktów agent, żeby po prostu wygrać grę na punkty i wszystko pomiędzy, tak naprawdę. Więc to jest ta siła LCG-ów. I jeszcze taka, ja już tam nie będę wchodził, tak, w szczegóły techniczne, tak jak ten deck działa. Najlepsze kawałki na odcinek właśnie poświęcony karciankom, bo na pewno będziemy chcieli omówić właśnie różne systemy. Natomiast jeszcze taka jedna tylko refleksja mnie wzięła się, bo tutaj wspominałeś o grze o Tron LCG i takie jeszcze jedno porównanie właśnie Netrunnera czy ogólnie karcianek pojedynkowych, tak, tam gdzie się po prostu pierzemy, tak, dwie strony są bardziej podobne, tak? Nie są aż tak asymetryczne jak właśnie Korp i Runner w Netrunnerze. I tu jako przykład właśnie ta gra o Tron LCG. Ogólnie dla mnie taka metafora, tak? Dla mnie gra o Tron LCG to jest jak walka takich dwóch zapaśników w oleju, gdzie wszystko jest śliskie, jest brudne, tak? Gdzie wszystkie najbardziej chamskie, takie podłe zagrania rodem może nie z wrestlingu, tylko z prawdziwymi nożami, kastetami są dozwolone. Natomiast w Netrunnerze ja się czuję troszeczkę jak taki alchemik z dostępem do wypasionego laboratorium, który z tego gówna, z twarogu i ważne szczypty tajemniczej przyprawy
wyczaruje takie pyszne danie. A już bardziej poważnie, to ja tutaj bardzo mocno czuję ten klimat tego runnera hakera, tak? Który zakupuje na czarnym rynku gdzieś te high-endowy sprzęt. Kombinuje od tych swoich szemranych koleżków jakiś nielegalny software, tak? Jakieś programiki. Cały czas jest ścigany i poszukiwany przez tą wszechpotężną korporację. No i cały czas mamy ten wyścig z czasem, nie? Czy runner zdąży zorganizować? Trochę te dwa systemy, tak jakby Netrunner był bardziej finezyjny, a gra o Tron to po prostu nawalanka kiboli, nie? A obydwoje wiemy, że tak nie jest, tylko że tutaj chyba Netrunner jest... zostawia trochę więcej, znaczy no znowuż miałem powiedzieć, że zostawia trochę więcej oddechu, ale znowuż to, co powiedziałeś, no to tam nie było żadnego oddechu. I to, co mi mówisz, to bardziej mi przypominało właśnie partię z Gry o Tron, gdzie po prostu jest totalna bida z nędzą. No ciężko, kurde, to określić, bo w Grze o Tron też jest dużo jakichś finezji, też takich zastawiania pułapek, nie? No, Netrunner z reguły nie jest aż taki niszczycielski, że wiesz, coś budujesz na stole i ktoś przychodzi i ci to dewastuje, nie? Też jest niszczenie, ale... Janek, grałeś w Grę o Tron? Tak, trochę grałem, ale no bo wtedy jeszcze były turnieje takie lokalne w Krakowie, więc byłem na kilku, ale nie mogłem się wkręcić, bo ja wtedy też grałem w Magica i to jednak za bardzo odstawało. Magic lepszy. No właśnie Magic sprawia, że karcianki mają u mnie ciężko, bo wiem jak może być, ale to właśnie w odcinku o karciankach trochę więcej powiem. Za to powiem, że Netrunner oferuje mi rzeczy, których Magic nie oferował. Z kolei w Grze o Tron miałem poczucie, że to generalnie jest w podobnym duchu, bo oczywiście się różni, ale jest w podobnym duchu, natomiast że niekoniecznie lepiej. Dobra. Bo jednak w Netrunnerze jest cały ten aspekt tego blefu, tych zakrytych kart instalowanych i tak dalej. Tych skoków na talię, gdzie nie wiemy, czy nikt nie wie, ani jedna osoba, ani druga, czy do czegoś dokopiemy. I to jest coś, co go wyróżnia. W Grze o Tron możesz więcej rzeczy policzyć, bo są oczywiście na stole wystawione. Nie wiadomo, co kto ma na ręce, ale to, co jest na stole, możemy policzyć. No, dynamika w Gocie mi nie pasowała. Tam miałem za bardzo przybywa rzeczy, ale to właśnie chciałem powiedzieć, chciałem wspomnieć o tym w odcinku o karciankach. Więc może to zostawię na później. Dobra. I poczekaj, jeszcze tylko jedna rzecz. Teraz mi jeszcze tak, bo nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, jak mówiliśmy o Netrunnerze, tak głośno myślałem, się zastanawiałem, czego ten Netrunner jest taki ultra popularny w Polski, gdzieś tam w internecie, że tak powiem, tak, tym naszym planszówkowym. I żeśmy się tam śmiali, nie, że dużo się kręci wokół pieniędzy i Polacy lubią pieniążki. Ale tu jest jeszcze jeden taki aspekt, na przykład ze strony... Jeszcze raz? Chociaż wirtualnie. Chociaż wirtualnie, właśnie, chociaż tam jest na bogato, ale i to różnie. Ale jeszcze taka jedna rzecz, że na przykład jak się gra runnerem, to często się robi te takie runy, tak, skoki na serwer, bez żadnego na przykład lodołamacza, bez żadnych programów, bez niczego, na zasadzie, że jakoś to będzie, nie? Jakoś do tego pierwszego przetrwam. To dokładnie jest mój styl gry, no. Łańska fantazja po prostu. Łańska działa. Nie, bo to jest też potrzebne wbrew pozorom, tylko z głową, nie? Wiadomo. Albo warto skakać na archiwa, jak są tam karty do góry nogami. Ja tam potrafię agendy wyrzucać, bo kolega, z którym głównie gram w Netrunera, on nie ma nawyku, żeby skakać na archiwa, jak coś tam leży do góry nogami. Tak, to prawda. No to wszystko gra, tym bardziej, że można sobie wygrzebywać. Jest naprawdę kupa fajnego kombinowania. Dobra, nie wiem, coś jeszcze macie o Netrunnerze, czy właśnie o tych karciankach, czy możemy dalej przejść, bo może zostawmy właśnie na odcinek z karciankami. No ja tutaj mogę wrzucić, chyba że ty, Janek, bo ty, Janek, komentujesz, tak? To na pewno skomentujesz, bo w końcu udało mi się zagrać w Scapegoata. Na razie tylko rodzinnie. Graliśmy z żoną, synem 12, córką 10 lat. No i po drugiej partii syn już stwierdził, że grę rozpracował. Już wiedział, że ma iść na psy i donosić, że to jest on, jest kozłem ofiarnym i miał oczywiście rację, ale w trzeciej partii tak akurat niefartownie się złożyło, że był kozłem ofiarnym, ale tak go zakręciliśmy po prostu, że oczy miał jak 5 złotych po prostu, jak przyszło do głosowania. Ciekawa sytuacja była z moim donosem na przykład w którejś partii, bo ktoś przed ukazaniem kart na donosie zdradził się jakimś komentarzem i ja już wiedziałem,
że ten donos nie wyjdzie, więc zagrałem kolor w innej karcie niż kozioł ofiarny, żeby kozioł ofiarny się nie domyślił, że chodzi o niego, żeby jeszcze dać szansę podźwignąć ten blef. Jak ja się zdziwiłem, jak się okazało, że to ja jestem kozłem ofiarnym. Dobre. I ta gra dla mnie jest idealna dla takich momentów, nie? Zapamiętujesz po prostu takie chwile, gdzie byłeś w 100% pewien tego drugiego człowieka. Już rozumiem to, co Janek mówił, to ciężko się o tym mówi, jak się tutaj na przykład zdobywa informacje, pozyskuje. Na przykład zaglądam w rękę Tymka. Tymek mi mówi, no kiepska ręka, ale ja widzę, że ma na ręce kolor, który pasuje do koza ofiarnego. Mówi, czego kiepska ręka? Według mnie całkiem fajna. I już go próbuję czytać. Już staram się, czy on wie, o co mi chodzi. Czy on, nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, nie? Więc kurde, no naprawdę myślałem, że nie podejdzie. Na przykład moja żona tak średnio takie gry blefu lubi, ale tutaj widzę, że wszystkim naprawdę genialnie podeszło, więc potrzeba tych kilku partii, żeby w to wejść, ale jak najbardziej gra godna polecenia, także ode mnie duży plus. No, cieszę się, że siadło. Właśnie też nie wiem, czy w takim towarzystwie, które niekoniecznie grywa w tego rodzaju gry, by się sprawdziło, no ale wygląda na to, że tak. No i też to jest chyba jedyna, jaką kojarzę gra tego typu, gdzie nie wiemy, czy jesteśmy tym złym w cudzysłowie. Tak, no są tam... Trzeba to rozpracować. Ten Battlestar Galactica, czyli w międzyczasie się możemy dowiedzieć, ale no to wtedy się dowiadujemy od razu, a tutaj po prostu nie wiemy do końca, dopóki się coś nie wydarzy. Fajnie skonstruowane. Ja mam dwa takie pytanka. Jedno to jakby, nie wiem, poziom trudności, skomplikowania zasad, tak? No bo z dzieciakami grałeś, nie? Tam ty masz akurat kumate dzieciaki, ale jak byś to ocenił, właśnie tłumaczenie tej gry? Czy oni szybko jakby się odnaleźli, szybko skumali, jak to co ciekawe, grać? Gra jest po angielsku, ale jest tylko kilka akcji. Bardzo dobrze zapamiętali, co dana akcja robi. Dużo trudniejsze jest, myślę, nauka tej gry blefowania. To na przykład jak w pierwszej partii się córka odkryła od razu, tam dając jakąś kartę, która dała do zrozumienia synowi, że jest kozłem ofiarnym. Już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, ale same zasady nie. No, tu nie było absolutnie, gra nawet nie trzeba czytać. Nie? No, widać tylko, która akcja co robi i tyle. Okej, i drugie pytanie jeszcze mam. Tylko to jest takie pytanie, bo te nasze rodziny nieszczęsne to jest takie, że tam jak się ich kijem zagoni, to coś zagrają. Więc ja wiem, że już jak w końcu się trafi taki tytuł, że odpowiedź będzie tak, to znaczy, że coś naprawdę jest na rzeczy, że wiedz, że coś się dzieje, a pytanie jest takie, czy właśnie dzieciaki pytały o tą grę, coś prosiły, czy wiesz, sugerowały, to może jeszcze raz zagrajmy, czy wiesz, następnego dnia? Bardzo ciężko skończyć na jednej partii, a mieliśmy strasznie ciężki tydzień u nich, jeśli chodzi o lekcje i tak dalej, szkołę, więc ciężko byłoby ten czas wygenerować, ale graliśmy 3 dni pod rząd. Wieczór pod wieczór i gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to Tymek cały czas tam się upomina o to, żeby rozgrywać partię, więc naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, bo to ładnie. Tak jak mówisz, to nie są rodziny grające bardzo, a mają ochotę, ta chęć rywalizacji, zabawy w tego koza ofiarnego jest naprawdę przyjemna. Więc zobaczymy, jak podejdzie naszym zawodnikom, ale do rodzin nie podeszło. Pojedyncze partie też są bardzo krótkie takie, to trwa 15 minut, coś takiego, więc mam wrażenie, właśnie takie wyzwanie na cały wieczór. Do ciebie mam pytanie, właśnie mam wrażenie, że im więcej grę znamy, tym partie dłużej trwają? Bardziej tak tańczymy wokół siebie? Nasze ostatnie partie były raczej dłuższe, tak. Chyba, że właśnie, że ktoś tak niefortunnie kartę odkłada, że kozioł się domyśli, że to on jest kozem, bo wszyscy wkładają jego kolor, albo coś w tym rodzaju. Ale moje ulubione partie to są takie właśnie w okolicach 20 minut, czyli w naszym przypadku dłuższe, bo wtedy są te mind gamesy i już nikt nie wie w ogóle, co się dzieje. I to jest najlepsze. Więc tak, myślę, że faktycznie one się trochę wydłużają, ale nigdy nie są bardzo długie. Ona od 4 graczy, tak? Już działa. Tak.
A to wiecie co? Raczej To tak, jeszcze mam, trzy chyba nie. to jeszcze mam pytanie, nie? Znaczy na 3 można według pudełka, ja chciałem raz zagrać, ale inni odmówili. Stwierdzili, że będzie za łatwo, już nie pamiętam komu. Takie, I faktycznie chyba byłoby gorzej. Tak. Ale na 4 już bardzo dobrze. takie pytanie, porównanie z Avalonem, tylko ja już tutaj nie chcę, żebyśmy wchodzili w jakieś takie szczegóły mechaniczne, tylko bardziej o odczucia, nie? Bo znowu, ja bardzo mało grałem w Avalon i grałem ze złymi ludźmi, chyba zdecydowanie zbyt mało osób, ale odniosłem takie wrażenie, że to jest trochę że to jest troszeczkę gra na zasadzie konkursu piękności, nie? Że za mało tam jest dedukcji, za mało informacji jakby gra ci daje, żeby być w stanie wydedukować... Za mało deduction, za dużo social. Tak, o. Nie. To czymś takim jest Feed the Kraken. Znaczy, w Avalonie można dedukować. Po drugiej misji już naprawdę jest dużo wskazówek. Tylko trzeba pamiętać, kto jak głosował i tak dalej, ale to, co tu już to się najbardziej pasuje do mafii, gdzie w ogóle nie możemy dedukować, bo się nie da. Za to do Avalon nie. Ale myślę, że w Scapegoatie nie ma dedukcji jako takiej. To jest innego rodzaju dedukcja. Tam nie jest tak, że na głos analizujemy wspólnie, co kto zrobił. Okay. No tak jak mówił Janek, to mogą być partie w ciszy, ale rzeczywiście, przynajmniej ja też takie miałem doświadczenie z Avalonem, że on był bardziej imprezowy. Przez tą ilość graczy, tam czasami 8-10 osób, ciężko było coś odczytać. Najwięcej było właśnie takiego kawalarskiego gadania przy stole, przy głosowaniu, śmiechy, chichy, nie? A w Scapegoat jest bardziej nastawiony jednak właśnie na tą obserwację tych graczy, poczynań, nie? Każdej akcji. No akurat moje ostatnie partie w Avalona były takie wyjątkowo dedukcyjne, więc to jest to, co mam teraz w pamięci. Więc to kwestia pewnie też ludzi, którzy do tego zasiadają. Danej rozgrywki. No. Bo pewnie jakbym sięgnął pamięcią wstecz do takich bardziej imprezowych okoliczności, to byłoby mniej dedukcyjne. Zagrałbym kiedyś w Avalona właśnie z takimi ludźmi, wiesz, nie? Żeby zebrać tam 8 chłopa tak w cudzysłowie oczywiście, ale 8 takich zawodników, którzy dobrze wiedzą, o co chodzi w tej grze i zagrać z tymi dodatkowymi postaciami, to byłoby naprawdę nie lada już takie wyzwanie właśnie dedukcyjne. No zresztą mogę powiedzieć, że w Krakowie była grupa, czego nie lubiliśmy, bo wtedy grywaliśmy w 18 w środy i oni też grali co środę w Avalona. Hałasowali za bardzo. Jak się zdarzyło, no dokładnie, jak się zdarzyło, że byliśmy w tej samej sali, no to nie cierpieliśmy Avalona. My tak żartujemy, że lubimy Avalona, ale nie lubimy, jak grają w niego obok nas. Ale do tego zmierzam, że oni faktycznie grali tydzień w tydzień w tego Avalona. Właśnie mieli mnóstwo jakichś tam dodatkowych kart tych postaci. Mieli wersję taką wodoodporną, że znaczniki mieli z kapsli po piwie i takie rzeczy. To jest wystrugana wersja właśnie taka, że grali na basenie pod wodą. Grali nawet nie wiem, czy nie w kilkanaście osób momentami. Więc to jest jak najbardziej gra, którą można ogrywać właśnie przez to, że tam da się dedukować. Okay. Bo jakby to była taka gra na zasadzie mafii, to wątpię, żeby dorosłym ludziom chciało się to grać co tydzień. To jest takie na obozy bardziej, przynajmniej ja to tak widzę. Albo właśnie na rzadką okazję przy jakiejś imprezie, ale żeby faktycznie przychodzić co tydzień i ogrywać, no to tam musi być coś więcej. No dobra, to co, lecimy dalej. Co tam, Piotrek, masz? Masz jedną ciekawą grę, której kompletnie nie kojarzę, to nie wiem, czy teraz ją rzucisz tego puzzla. To za chwilkę. Wiesz dobra. co, jeszcze bym szybko tylko powiedział o tym, o Go, dobra? Tak w paru słowach, bo też z Konradem z forum, Kunrad, tak? On mnie wprowadził i powiem tak króciutko, że każdemu życzę takiego nauczyciela, bo on poza tym, że no bo jakby zasady tego Go to są banalnie proste, tak? Dołóż tam kamyczek, jak tam otoczysz jakąś grupę, to są twoje punkty zwycięstwa i chcemy zdobywać jak największe terytoria, ale on mi właśnie pokazał jakby te kilka kroków do przodu, prawda? Takich, ja bym to nazwał takich zaawansowanych zasad de facto, nie? Bo to są takie zasady, którymi ta gra się rządzi i on też nie zrobił tego właśnie na zasadzie jakiegoś takiego prostego, nudnego wykładu, tak? Że patrz, tutaj jest tak i to działa tak, to musisz zapamiętać, że to działa tak i tak dalej, tylko zamiast tego on mnie przeprowadzał przez takie kolejne, małe, bardzo konkretne, skupione na dosłownie 1-2 aspektach lekcje,
Przy okazji mi opowiadał o historii gry, która tam ewoluowała nie tylko na przestrzeni wieków, ale wręcz mileniów. Najpierw mi pokazał takie, to się nazywa Atari Go bodajże, taka wybijanka, że tam chcemy sobie ileś tam kamyczków zbić. I tak ta gra tak naprawdę też podobno zaczynała, tak? Przynajmniej kiedyś tak wyglądała. Później mi pokazał i wytłumaczył oddechy, co to oznacza, jak są ważne, jako taka najbardziej podstawowa heurystyka jakby wykonywania dobrych ruchów, kiedy nasz ruch nam daje więcej oddechów, kiedy przedłuża życie grupy, kiedy jest strzałem w stopę tak naprawdę. Później pokazał mi i wytłumaczył te oczka, tak? Znów jak to działa, po co, dlaczego, jak po co i dlaczego. I to wszystko mówię bardzo spokojnie, najczęściej zadając mi pytania, cały czas mnie zmuszając do zaangażowania się, zmuszając mnie do myślenia. Pozwalał oczywiście mi cofać ruchy, czy nawet samemu cofał, pokazywał, różne scenariusze, a co by było, jakbyśmy tak zrobili, a co by było, jakbyśmy tak zrobili, prawda? I żeśmy sobie w ten sposób się tak wspólnie uczyli tak naprawdę, jakby on mnie prowadził za rękę, tak, tego małego, głupiego Piotrusia i wiesz, odkrywał przede mną jakby świat tej gry, pokazywał mi. I wiesz, i najważniejsza rzecz, I przytłaczał ci ten świat? No nie, właśnie te lekcje były na tyle fajne, że nie. Że to było wszystko ogarnialne, nie? Że to, i wiesz, i ciągle co chwilę miałem taki efekt tej żaróweczki, tej eureki, że takie, okej, to tak działa, to o to chodzi. Mi Łukasz pokazał go, a później wysłał podręcznik tam chyba ze 200 stron. No, tak poczytaj. No to jest Ale prawda. właśnie to brzmi tak jakby, jak są takie samouczki do szachów, to pewnie do Go też, że takie jedna strona, opis, jakaś sytuacja pokazana, i potem kolejne, tylko że tutaj to było w formie takiej interaktywnej z inną osobą. Tak. Ale mi się skojarzyło z taką książką do szachów właśnie, że tak prowadzi się krok po kroku po różnych przykładach. No, ale to jest bardzo atrakcyjne, nie? Bo raz, że to jest świeże dla kogoś, kto jest właśnie wychowany, tak, na takim zwykłym nauczaniu szkolnym, że tak powiem, czyli wykład, prawda, i później jakieś ewentualnie ćwiczenia i sprawdzian. A tutaj właśnie bardziej na zasadzie takiego coachingu, tak, można to powiedzieć. I jeszcze na koniec się pochwalę, że nawet na koniec zagraliśmy partyjkę, tam oczywiście na małej tej planszy 9x9 i nawet udało mi się wygrać z Konradem. Tutaj tylko delikatnie napomknę, że grałem z przewagą 5 kamieni. Czyli przez 5 tur grałem sam ze sobą, rozstawiałem się po planszy, że zanim Konrad pierwszy ruch w ogóle wykonał, więc już tak mówiąc poważnie to ale oczywiście... Ale to jest chyba nawet częścią tradycji Go, że nowy ktoś ma właśnie przewagę na start. Tak. Takie, to nie jest tak, że to jest powszechne. Tak, to się zgadza. Stopnie takie wprowadzania nowych osób. Ja się upierałem, żebyśmy grali, czy nawet jakiś mniejszy mi dał ten handicap, ale Konrad nie popuścił. Oczywiście gdybyśmy grali normalnie, to by mnie zdmuchnął jak paprocha. No, ale chciałem się pochwalić tak, że Polska mistrzem Polski. A ile gra? Powiedz mi, pytałeś się, ile Konrad ma lat już za sobą grania w Go? Pochwalił się, czy nie? Oj, wiesz co, on mówi, że on bardzo dużo w to grał na studiach i że oni to grali w ogóle tak imprezowo, że oni całe noce potrafili zarywać i sobie grać przy jakimś tam nawet piwku czy coś takiego w to Go. Także bardzo dużo w to grał, ale też mówił, że miał bardzo długą przerwę od grania. Także natomiast jakby powiem szczerze, że ja nigdy nie grałem właśnie w Go i spodziewałem się, że to będzie takie dla mnie bardziej mniej ekscytujące, może tak bym powiedział, mniej ekscytujące, takie będzie mega suche, mega liczarskie. To oczywiście jest mega liczarskie, tak? Tutaj przewidywanie ruchów. Ja raczej starałem się grać intuicyjnie, tak? Co mi się wydaje, że ma jakiś tam sens. Oczywiście skuteczność była może pewnie poniżej 50%. Natomiast powiem, że dobrze się bawiłem. Naprawdę to jest spoko według mnie gra, ale to co powiedziałeś, no ja nie wyobrażam sobie jakby na ten moment zabawy w to, inwestowania w to czasu, energii. No i jedno słowo to te nieszczęsne homeworksy, nie? Które są inną zupełnie grą, ale bardziej mnie do nich ciągnie. Wiesz, jakby... Tylko mówię, w Go to co, żeśmy jeden wieczór pograli, tak naprawdę, więc to takie... Go dla mnie jest tak jakby jakimś takim rodzajem destylatu już, że trochę grając w gry planszowe jednak uciekam w fabularyzację tego hobby, czyli jakichś tam elementów klimatu, tła, czegokolwiek, nawet w takim homeworldsie, który jest czystym abstraktem,
ta budowa statków, rozwój tej mojej stoczni, znaczy tych statków, później wylot w kosmos, to już daje mi jakieś takie poczucie tematyki. A Go to jest taka sucha już zabawa w łamigłówki, nie? Trochę, to pewnie miłośnicy Go postawią komentarz. Na pewno jest wersja, że to cię uczy taktyki wojennej. Właśnie miałem mówić, że to jest taki właśnie czysty... Ja trochę to odczułem właśnie grając w Abalona, że te kuleczki to są takie właśnie szeregi wojska i spychanie się nawzajem albo otaczanie przeciwnika, formowanie różnych pułapek, wciąganie w te pułapki. To jest klawe, ale kurczę, ale wymaga mnóstwa czasu, żeby w to wejść. A jednak na tym etapie, na którym ja też jestem, to aż tak mnie nie ciągnie tego rodzaju zabawa. Znaczy Janek? Mnie też raczej nie ciągnie, z tym, że myślę, że to nie musi być tak, że trzeba z tego robić grę lifestyle'ową. Znaczy, na pewno można, ale to jest gra, której zasad nie zapomnisz. Bez problemu można sobie co parę miesięcy odpalić jakąś taką partyjkę przez internet, tam czy i tak po kilku partiach czy już będzie parowało z przeciwnikami na swoim poziomie. Tak na tej zasadzie jak ludzie grają w szachy, tak casualowo. Szachy w ogóle przeżywają trochę drugą młodość, bo stały się takie wiralowe dość myślę, że jakieś afery z tych turniejów. Nagrody w Arabii Saudyjskiej zrobiły swoje. Nie, ale chodzi też, że są streamerzy szachowi, którzy są teraz, ci nawet miliony zarabiają na tym w ciągu roku. Są te różne afery właśnie z turniejów szachowych, stają się wiralowe, jakieś portale o grach komputerowych o nich piszą. Więc jest mnóstwo ludzi, którzy teraz wygrywają tak w szachy, bez żadnego interesowania się strategią czy teorią. I właśnie do tego zmierzam, że też ktoś mógłby powiedzieć, że szachy, żeby grać dobrze, no to trzeba w to zainwestować i grać niemal wyłącznie w to. Ale można, jest też półśrodek takiego po prostu pykania sobie co jakiś czas. I wydaje mi się, że w przeciwieństwie do na przykład jakiejś gry typu taki żyjący bitewniak na przykład, gdzie wychodzi jakiś nowy kodeks co chwilę, co parę miesięcy jakiś nowy podręcznik wychodzi i trzeba być na bieżąco, wrócisz po 5 latach, to nic nie będziesz rozumiał. Ale to są gry, gdzie zasady są niemal niezmienne. W szachach wiadomo, tam były zmiany zasad na przestrzeni wieków, ale raczej można bez problemu sobie pyknąć czasem, więc myślę, że nie powinniśmy się właśnie bać się grać w takie rzeczy, bo teraz będę grał tylko w to. Tylko właśnie pytanie, czy nas ciągnie. Bo mnie też nigdy nie grałem w Go i mnie nie ciągnie jakoś specjalnie, żeby spróbować. Bo właśnie tak samo jak Irek, ta taka czysta abstrakcja jakoś nie jest dla mnie atrakcyjna. Ja na pewno do abstraktów jestem za głupi i nie mam cierpliwości. Ja wolę, jak troszeczkę gra się właśnie intuicyjnie, szybciej, co znowu, doświadczeni gracze, tak już naprawdę, to pewnie mnóstwo takich ruchów wykonują i grają naprawdę szybko. Ale ja absolutnie nie jestem na tym poziomie, ani nie jestem w żadnym wypadku blisko. I tak się zastanawiam jeszcze, czy jest jakaś gra, którą ja uwielbiam i w której się robi tylko jedną akcję w swojej rundzie. W sensie, wiecie, jeden i koniec. I mur beton. Nie ma żadnych jakichś tam bonusów odpalanych, prawda? Nie ma, że co 5 tury jeszcze możesz jedną akcję zrobić, czy coś takiego, tylko jedna akcyjka, malutka, atomowa, tak? Jedna malutka atomowa akcja i koniec. I teraz przeciwnik. Jedna atomowa akcja i koniec. No bo to raczej jest cecha właśnie abstraktów, prawda? Tak, Także i wydaje mi się, że mi tej takiej, jednak jak są nowoczesne planszówki, to ta dynamika, tak? Ja też nie lubię, jak jest za dużo oczywiście tych kombosów, tych fajerwerków. Znaczy to musi być ze smakiem zrobione, może tak? Z jakimś umiarem. Ale jedna akcja to tak jest mało, natomiast jakbym pewnie miał, nie wiem, na przykład żona by w to grała czy coś, to bym to w to łupał, nie? Ale nie gra, także... To też jest chyba fajne do grania na stole, bo można sobie kupić jakiś taki fajną drewnianą planszę i te kamyczki jakieś takie fajne, takie gładkie. Myślę, że to może mieć ten aspekt też po prostu przyjemności obsywania z komponentami. Albo po taniości ukraść babci z ogródka pod blokiem. Albo guzikami grać. Ale nie, ja pamiętam, że też jak grałem tam w tę serię Lynch i tak dalej, to też na mnie bardzo dobre wrażenie robiło właśnie to obcowanie z tą ciężkością tych elementów. Czy Abalon właśnie też. Coś w sobie ma to
przyjemnego właśnie. Znaczy, I też myślę, że w tym tkwi cały fenomen tej gry Crokinole. Tylko w tym. Że tam to jest taka gra, że taka okrągła Przesuwamy plansza i tak tam kuleczkami tymi, tak? strykamy chyba, czy uderzamy w takie krążki. ale to jest Myślę, pstrykanka że to jest, to nie jest logiczna, to jest bardziej zręcznościowa. No. Ale myślę, że jej fenomen tkwi właśnie w komponentach. A fani właśnie tego, to tam jest główny temat taki gorący zawsze, to jest to, gdzie kupić fajną planszę, że tutaj nową planszę mają w sprzedaży, jakąś kozacką. Nie to co u nas, nie? Gdzie dokupić że to robi plastikowe robotę budynki. właśnie. Że jakby zagrasz na jakiejś taniej wersji, to by się nie poczuło tego, co ludzie czują w tym. No, ale wiesz, Dlatego ale my Crokinole lubimy jak to karty z jest obrazkami, no. Jak Crokinole jest Crokinole jest grą zręcznościową, no to tam już jakby wiesz, te komponenty muszą być wyważone, muszą mieć odpowiednią wielkość i No tak to dalej. prawda. To już ma znaczenie, prawda? Bo w Go możesz zagrać chyba na kartce papieru z długopisem, bo tam się chyba, jeżeli No, dobrze w sumie tak. nawet nie zdejmuje tych rzeczy ze stołu, także ten. Natomiast na pewno warto spróbować, nie? Niekoniecznie może lecieć i kupować, ale spróbować i jak siądzie, to ciach. Dobra, no następny ten tytuł, dawajcie panowie. No to ja mogę wrzucić tutaj, skoro mamy tutaj Galatola na antenie 84, 94, tylko 1894. 94. Kolejne lekcje pokory. No i tutaj po prostu wejście moje znowu w granie online, no to wynika też z olbrzymiej chęci poznawania tego tytułu, bo jest olbrzymi niedosyt cały czas mam. Rozumiem coraz bardziej to, co tam mówią inne osoby, które pograły w ten tytuł, że po iluś tam partiach dalej nie są w stanie wyczuć, jak w tę grę grać. No ja po tych paru partiach to mam ochotę siąść i w kawernę pograć. Tam, gdzie po prostu mam dużo baranów, dużo drewna, dużo wszystkiego po prostu. Idę jedną akcją, zgarniam po prostu całą trzodę chlewną, bo to jest gra, która po prostu strasznie ciśnie. I ciekaw jestem właśnie odbioru, bo ruszyły już oficjalne rozgrywki na 18XX Games. Ciekaw jestem pierwszych komentarzy ludzi, jeśli się takie pojawiły. Ciekaw jestem, jak ludzie w nią grają. Czy próbują grać jakoś tak totalnie, czy widziałeś na przykład taką rozgrywkę totalnie lightową, że powolutku toczy się gra, że oni sobie na dwójeczkach jeżdżą, czy jednak pokusa tego z flatline'owania przeciwnika tutaj jest zbyt duża, bo mi się wydaje, że tutaj nie da się oprzeć tej pokusie. Ja cały czas wpadam tutaj w problemy właśnie. To trochę jak czuję się jak przy zakupach na kartą kredytową. Kiedy nie widzę jeszcze kosztów, kiedy po prostu robię sobie zakupy przed świętami, a później przychodzi czarny poniedziałek po prostu, 6 stan, Blue Monday, o cholera. Więc powiedz, czy śledzisz tam te rozgrywki. Tak, śledzę. I generalnie ludzie grają podobnie do nas. W sensie właśnie nie widzę, żeby było żeby dwójki jeździły strasznie długo. Są takie pojedyncze partie, ale to nam też się zdarzały, a potem gra przyspiesza. Nie ma też raczej tego, żeby piątki były strasznie żywotne, w sensie, bo to jest w sumie największe ryzyko potencjalnie, że już każdy ma piątkę, czwórkę, szóstkę, tego rodzaju rzeczy i gra staje. Albo już mamy piątki, szóstki, siódemki i że tego diesla nikomu się nie chce, nikomu się nie opłaca kupić. I wtedy że gra może stalować. To raczej nie rzuciłem się coś takiego w oczy. No widziałem parę partii takich fantazyjnych, gdzie przed piątkami wszystkie firmy otwarte, które są dostępne w danym momencie. Ale niestety z tych takich stałych bywalców tamtejszych, o których wiem, że są sensownymi graczami, no bo w większości to po prostu nie kojarzy. Ale z tych, co kojarzy, że są dobrzy, no to tylko jeden grał, Ariel. I on tam napisał parę słów, że miał obawy, że się bał, że to ulepszanie pociągów będzie de facto łagodniejszym rdzewieniem. Bo on to tak odbiera w 24, czyli w grze, z którego to ulepszanie zostało wzięte.
I ty też miałeś takie wrażenia po swojej pierwszej partii, tam w tym odcinku o Rzeszowie tam mówisz właśnie, że dzięki temu, że można ulepszać, to gra trochę mniej ciśnie, no bo coś tam odzyskujemy. A właśnie w tej grze to ulepszanie jest raczej bronią i ono jest raczej agresywne i właśnie Arielowi się to spodobało. Obusieczny taki miał miecz. obawę o to ulepszanie, ale że generalnie tak, ale że właśnie, że partyjka, no póki co ma tylko jedno na koncie, że było lepiej niż oczekiwał. No, mi się wydaje, że ten pomysł w twoim wykonaniu zostanie gdzieś tam przechwycony dalej. Bo mi się wydaje, że to jest taki kamyczek milowy w osiemnastkowym świecie. Bo to przełamało pewien taki impas, który do tej pory często gracz osiemnastkowi gdzieś tam... Czy mówisz o ulepszaniu? Tak, że to zwiększyło dynamikę no bo po prostu to nie rozgrywek. jest... Tak, tylko że to już jest w paru innych grach. Tylko że właśnie tak w 24, skąd to zostało zapożyczone, to tam są koszty pociągów i ilości takie, że... Tak, tylko ja mówię o takich wykorzystaniu, tak jak ty to zrobiłeś. To nie przyspiesza tych... No, może tak być, bo raczej jest ten trend w 18, żeby były Skondensowane. szybsze i takie bardziej skondensowane. No i tutaj trzeba też powiedzieć, że Scott się zainteresował na tyle, że umieścił go w swojej ankiecie, bo on tam co falę kolejnych gier to robi takie badanie rynku. No i całkiem sporo głosów zebrała nas w koncie. On cię pyta w ogóle o zdanie? Scott, tak, czy pytał? On ciebie w ogóle pytał o zdanie? Tak, zapytał. To ja powiedziałem, że spoko, bo licząc na to, że to po prostu zachęci więcej osób do spróbowania. Ale raczej nie nastawiam się, żeby to miało być wydane masowo tak szybko, bo po prostu prawda jest, jak to raz zostanie wydane, no to już jest koniec. I lepiej, żeby ta gra trochę jednak podejrzewała. Bo już się okaże, że trzeba coś tam zmienić. No to i tak, zanim on by to wydał, to i tak jeszcze lata. W pierwszej kolejności będzie to podziemnie rozdystrybuowane, po prostu będą pliki do wydruku. Ewentualnie będzie można kupić ode mnie samoróbkę, a pliki za darmo. A w przyszłości pliki chciałbym, żeby zawsze były dostępne, ale nie spodziewałem się szybko wydania takiego masowego. No ja myślę, że tutaj gdyby to poszło gdzieś z polską instrukcją, to naprawdę dużo ludzi by się zainteresowało, bo w Polsce 18 się robią coraz modniejsze, no ale zobaczymy jak to będzie. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, no niech się kręci. Dla mnie obecnie na tą chwilę, na przykład jeśli chodzi o prywaciarzy, to jest Nord najlepszym przyjacielem po prostu. Po San Quentin się już nie schylam. Uważam, że to jest po prostu pułapka. Do więzienia w San Quentin. Tak, więc... A w tej naszej obecnej partii to on mnie wyprowadza na pierwsze miejsce. No, szybko się udało. Wziąłem za darmo i dobudować. Dobra, to także 94 cały czas u mnie na tapecie. Ty, Piotrek, jeszcze nie zagrałeś. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie się uda nam pyknąć. I co tam dalej mamy? Tak, no dobra, to ja powiem teraz o tej, powiedzmy, świeżynce z 2012 roku. I to jest, gra się nazywa Puzzle Strike, jak puzzle, tak? Puzzle Strike Fifth Edition. I pierwsze pytanie w ogóle to jest takie, po co mi to, na co i dlaczego, nie? Po co ja w to w ogóle zagrałem? I tutaj mnie właśnie ten Konrad wkręcił w tą grę, tak? Bo zaczął się rozpływać i on mi zaczął opowiadać, no myślę, że jeszcze będę chciał kiedyś porozmawiać o tej grze właśnie i w ogóle o serii tam gier od designera, który się nazywa David Sirlin, jeżeli dobrze mówię. I o co chodzi? Ten gość to jest gość, który jest masakrycznie kompetytywnym graczem. On napisał, graczem, designerem. On między innymi maczał też palce przy którejś tam części Street Fightera, tam komputerowego, konsolowego. Robił tą grę. To jest gość, który właśnie życie, że tak powiem, zgrał na tych takich pojedynkowych, w dużej mierze tych mordobiciach, tak, pecetowych, konsolowych, ale też i właśnie w jakieś StarCrafty i tak dalej, tego typu rzeczy. Tak jak mówię, gość, który po prostu zawsze grał zwycięstwo. On jakby podchodzi, wiadomo, nie w każdej grze, tak, jakby, bo on napisał książkę, tą Play to Win, gdzie właśnie mówi o
tak naprawdę stylu życia i to dosłownie stylu życia, włącznie na przykład, że jak szukasz sceny i ludzi do grania w jakąś grę, to się wręcz przeprowadzasz do innego miasta, tak, żeby tam mieć dostęp, tak, do A my czekamy tu na tego sąsiada, który się wprowadzi. playerów. To trzeba się do Krakowa No przeprowadzić. to może przeczyta tą książkę i usłyszy o nas. Może tak, w Krakowie drogo. No i w każdym razie ta kompetytywność, no i tu już mi się tak delikatnie zapaliła lampka i gość troszeczkę się specjalizuje, czy nie wiem, czy każda gra Ale tego lampka tak czerwona wygląda, czy ale zielona tak ci się zapaliła? Nie no, Aha, zielona, no, okej. mnie takie No, rzeczy podniecają. Tak? Dobra. Jakbym nie chciał kompetytywnych gier, to wiesz, to wybór jest całkiem spory. Alternatywny. I wiesz, i to jest gość, który niesamowicie też dopracowuje te swoje gry, jeżeli chodzi o balans. On uwielbia asymetrię, w każdej, czy tam praktycznie w każdej jednego grze jest mnóstwo asymetrycznych postaci. Znowu troszeczkę jak z tych Street Fighterów, tak? Gdzie wiesz, inaczej Blanka walczy, inaczej jakiś Ryu, inaczej jakiś Vega i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie, wiesz, inne style, inne strategie, inne taktyki, inne mocne strony, inne słabe strony, ważne, inny w ogóle poziom trudności sterowania, bo są postaci, które wiesz, którym się gra dosyć prosto, tak? Dosyć szybko jesteś w stanie grać nieźle daną postacią, a są takie, gdzie naprawdę musisz zęby zjeść, żeby być w stanie nawet przyzwoicie prowadzić daną postać. Więc tutaj mamy to Puzzle Strike Third Edition, ta gra. I on też, przynajmniej z tym Puzzle Strike'iem, jest tak, że wziął grę, która już istnieje i zamienił grę, która była powiedzmy mało kompetytywna, na właśnie taki troszeczkę, znaczy na pewno na grę pojedynkową. Grę pojedynkową, gdzie się pierzemy o coś, w jakiś sposób się ze sobą Poczekaj, to dobrze rozumiem, że po prostu wziął pierwszą edycję i zrobił z niej trzecią, tak? Czy wziął, czy się inną jakąś... Nie. On wziął Dominiona. Okej. On wziął Dominiona. Okej. Zwykłego Dominiona oryginalnego i pomyślał sobie, zróbmy z tego grę, no powiedzmy o praniu się o mordach wręcz, tak? Czyli weźmy Dominiona, weźmy ten taki, wiesz, najbardziej podstawowy deck building, tylko że strategiczny, tak? W sensie strategiczny versus taktyczny. Strategiczny to jest Dominion, gdzie od razu mamy, prawda, na początku partii te tam 10 różnych kart, tak? Jakby już na samym początku jesteśmy w stanie sobie strategię na całą partię w jakimś stopniu, w dużym stopniu zaplanować. Versus taktyczny, czyli na przykład Star Realms, Hero Realms i tak dalej, gdzie jest, wiecie, miszmasz wszystkich kart i HGW, co w ogóle wyjdzie, kiedy to wyjdzie, czy kiedykolwiek wyjdzie dana karta i czy będziemy mieli kiedykolwiek do niej dostęp, tak? Do możliwość zakupu jej z rynku. No dobra, i tutaj taki spoiler dam. Dla mnie to jest w końcu gra, która jest... Dominionem dla ciebie. Wiem, że to jest zgrane też Dominion Killerem. Dominion Killerem, po prostu. W sensie, no i oczywiście subiektywnym zdaniem. To jest gra, którą zdecydowanie bardziej mi się podoba od Dominiona, natomiast ona faktycznie ma, nie wiem, z 90 czy więcej procent zasad wziętych z Dominiona i kilka rzeczy dodanych jeszcze ekstra, ale te kilka rzeczy dla mnie robi olbrzymią różnicę. Olbrzymio wprowadza różnicę. I teraz, co jest dobre, co zostało wzięte z Dominiona? Ja nie będę wchodził tam już w szczegóły, nie? Ale są tak, proste zasady, ciekawe decyzje przy deckbuildingu, szybka i dynamiczna rozgrywka, ten strategiczny deckbuilding, o którym właśnie wspominałem, czyli bez tej losowej wystawki, a do tego jest dodana faktyczna interakcja. Tutaj rzeczywiście ja czuję, że to jest pojedynek, gdzie okładamy się takimi jakby kamyczkami, ja to też lubię nazywać na przykład gorące kartofle, bo o co chodzi? Każdy grał w Tetrisa, prawda? I ktoś kiedyś wziął Tetrisa i zrobił, to się chyba nazywa Final Strike właśnie, albo tych gier jest sporo, jest jakieś tam piu i tak dalej, że a co by zrobić, jakby zamienić Tetrisa na grę pojedynkową? I wtedy na przykład dwóch gości gra w Tetrisa i kto szybciej, wiecie, układa te klocuszki, to jeszcze dodatkowo dorzuca jakieś takie chamskie klocki przeciwnikowi do jego tej górki, nie? I wiecie, i kto pierwszy zdechnie, po prostu zasrywamy się tymi klockami i ta gra troszeczkę na tym polega, tylko tam aspekt jakby przestrzenny jest nieważny, tak? W sensie w Tetrisie, wiecie, macie różne kształty, trzeba te linie domykać i tak tylko dalej. Tu mamy dosypać po prostu przeciwnikowi. Tak. Tam 10 kamyczków, żeby na koniec jego rundy miał u siebie 10 albo więcej kamyczków, tych gorących kartofelków i wtedy wygrywa się grę. I teraz, dlaczego ta gra mi się dużo bardziej podoba od Dominiona? Mimo, że mówię, tam ona naprawdę, no nie da się ukryć, że ona nie czerpie, zresztą on też tego nie ukrywa, tak, że ta gra zżynała, tak, ile mogła z tego Dominiona, czy brała. Jest dużo naprawdę ciekawych kart z potencjalnie dużo negatywną interakcją oraz, co bardzo ważne, kontr na te ataki.
czyli znowu interakcja, tak? Jak mamy kontrę na zagrania, to interakcję poziom interakcji nam podwyższa. Jest olbrzymia asymetryczność postaci, tam jest 10 chyba w podstawce i w dodatku jeszcze jest kolejne 10 postaci. I żeby było śmieszniej, to te postaci jeszcze za każdą z tych postaci jest pewna historia stoi. One na początku oczywiście, jak na nie spojrzałem, to mi się takie generyczne wydawały, ale tam są takie bardzo mocne archetypy zaszyte, czyli jest, wiecie, na przykład jakiś tam uczeń karate, jest jego sensei, który się tam zmienia w smoka, ma taką magiczną moc, jest na przykład jakiś robot, no to jak robot jest, no to wiadomo, że on tam będzie budował pomalutku sobie pewne rzeczy, jest jakiś asasyn, który morduje, jest jakaś healerka, która leczy, ona ma złą siostrę, jak w soap operze, jak w tych wszystkich właśnie mordobiciach, Street Fighterach i tak dalej, ma złą siostrę, która dla odmiany truje, a nie leczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko się fajnie, bardzo szybko się jakby łapie, nie? I bardzo czuć też w tych umiejętnościach tych postaci ten ich charakter czuć bardzo. Jest jakiś golem taki na przykład kamienny, no to on jest potężny, bardzo szybko jakby olbrzymie te takie gorące kartofelki, te kamyczki buduje i przerzuca do przeciwnika. Jest robot, no to robot na przykład musi tam się rozstawić i on samemu się upgrade'uje jakby, tak? On samemu sobie pomalutku, to trwa bardzo długo w czasie, ale jak się uda, to bardzo efektywnie jest w stanie się upgrade'ować i rozbudować. Na początku powoli, później coraz szybciej, czyli masz spinacz, ze spinacza robisz gwóźdź, z gwoździa klucz francuski, z tego klucza francuskiego bazuka, a z bazuki robisz na końcu eskadrę F-16 na przykład i masakrujesz przeciwnika. Karty są bardzo fajnie zaprojektowane. Ja mówię, nie chcę wchodzić już tak bardzo w szczegóły, ale zasadniczo ciężkie jest odchudzanie deku. Tak? To też zależy, jakie karty wejdą do gry, ale jest to tak sprytnie pomyślane, że te deki nasze się zawsze rozrastają, więc tam naprawdę trzeba sprytnie planować strategicznie, a do tego bardzo mocno jeszcze taktycznie się dopasowywać do tego, co robi faktycznie przeciwnik. No i co? I różnorodność tych partii. Każdą postacią gra się naprawdę inaczej. Są trudne postaci, których ja nie jestem w stanie jeszcze ogarnąć. Są łatwiejsze, z którymi jakoś tam sobie radzę. Jedną rzecz jestem ciekaw, bo w Dominionie tak naprawdę największe tam zastrzeżenia, które gdzieś tam mieliśmy, to no, mając rękę kart, to decyzja była raczej oczywista. No, zastanawiałeś się nad kolejnością po prostu zagrania, żeby wyciągnąć jak najlepsze combo. Ale tak naprawdę nie było zbyt takich ciężkich decyzji, że z czegoś musisz zrezygnować, żeby coś. No po prostu jak zobaczyłeś tą kombinację, no to mówisz, aha, no to jest najlepsza kombinacja, okej, więc ją zagrywam. Nie? A tutaj to zostało jakoś rozwiązane przez to, że masz grasz trochę na siebie, a trochę przeciwko przeciwnikowi, czy atakujesz przeciwnika, czy wspierasz siebie? Tak, wiesz dlaczego? Bo w Dominionie jest stosunkowo sporo kart, które ci pozwalają, że tak powiem, zagrać wszystko. Nie? Że jak już sobie zbudujesz ten deck odpowiednio, to już jest tak, że faktycznie wszystko zagrywasz po prostu. A tutaj bardzo często jest tak, że po pierwsze te deki się chcąc nie chcąc rozrastają. Oczywiście one coraz lepiej się rozrastają, ale mimo wszystko. Ale też nie do jakichś gargantuicznych rozmiarów. Nie tak, że wiecie, że to już jest po prostu jedna wielka pulpa, która losowy dociąg decyduje, tylko dalej my ten deck building działa, tak? Dalej to my jakby panujemy nad kształtem tego deku naszego. Ale z reguły mamy jedną tylko akcję do odpalenia. Znaczy, nie ma mało jest tak zwanego, to się nazywa forkowanie akcji, czyli wiecie, że z jednej akcji robię 2 akcje, z 2 akcji robię 3, z 3, 4 i tak dalej, tylko najczęściej jest jedna akcja, która mi pozwala jeszcze jakąś jedną małą akcję, jeszcze jedną akcję odpalić, to już mówię, to już jak ten deck się nam tak ładnie wybuduje, że go sobie kombujemy. I przez to praktycznie w każdym ręku ja faktycznie mam decyzję, co zagrać, a z czego zrezygnować. Czyli nie tylko na etapie deckbuildingu, ale właśnie już w trakcie rozgrywania partii, plus właśnie to, co powiedzieliśmy, właśnie ta interakcja, że w Dominionie de facto jak sobie zaplanujesz dobrze przed, zakupem pierwszej karty i będziesz się tego trzymał, no to o ile twój plan jest lepszy, szybszy od przeciwnika, no to wygrasz. No później oczywiście tam są też dodawane jakieś tam karty z negatywną interakcją, a tutaj musisz patrzeć, co robi przeciwnik i się do tego dopasowywać, tak? Modyfikować ten plan o
o to, co on robi. Chyba że masz lepszy plan i wtedy to on bardziej musi Troszkę tak jak w Akrach Śniegu, że na przykład widzisz, że bierze tego tam Indianina, no tak, to już się przyszkowujesz, bo wiesz, że w przyszłości mu dojdzie, bo tam jest backbuilding, tak, bo tam dociągasz z tej sakwy, tak, te żetony. Więc wiesz, że on ląduje mu ten żeton w sakwie i kiedyś mu dojdzie na rękę. Tak. Przy czym to nie ma znaczenia. On tam sobie wymyślił, że on to na takich chipach robi, takich żetonikach okrągłych. To ma jedną, wiesz co, zaletę. Według mnie ma większość wad, ale ma jedną zaletę, że tam w każdej chwili możesz spojrzeć do swojego worka i zobaczyć, jaki masz żetony jeszcze w worku, nie? I wiesz, normalnie w Dominionie byś musiał przetasować talię, a tutaj to wiesz, no, zagmyrasz ręką, tak, i dociągasz ten. Fajne. No i też ogólnie, tak jak ktoś grał w te Dominiony, to tam jak już się szybko gra, to więcej chyba czasu tasowanie zajmuje niż granie, tak? Jakby gry też. Tak, mój główny zarzut. To jest takie bolesne, więc tutaj pewnie z woreczkiem jest nieco szybciej. I kurczę, powiem wam, że też to, co mi się bardzo podoba, bo standardowo teoretycznie partia trwa 20 minut, nie? Ale naprawdę grałem gry, które trwały 7 minut i graliśmy gry, które trwały prawie 50. I to naprawdę było, jakby wiecie, taką fajną różnicę czuć, że okej, teraz gramy na Rusha, teraz gramy na ekonomię, teraz gram na high-techa, teraz próbuję agresywnie grać i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę kupa strategii. Tam jest jeszcze tam jest kilka takich rzeczy takich fajnych smaczków dodane. Na przykład jak się bijemy tymi kamyczkami, to możemy sobie tak fajnie gamblować, bo im więcej ogólnie mamy tych obrażeń, nazwijmy to, czyli tych kamyczków, czyli bliżej jesteśmy śmierci, to tym więcej dociągamy z wora kart, tak, czy tam tych chipów. No tak Więc jak wiecie, to jest w Dragon Ballu jest zawsze fajne, się oni nie? aktywowali tam, jak już byli już na skraju wyczerpania, to się im aktywowały supermoce. Tak, to się wkurwiali, prawda, i jeszcze ten ostatni ten. I tym naprawdę można fajnie grać, nie? Oczywiście jak przelicytujesz, no to zdechniesz, tak? Bo nie usuniesz tego kamyczka. Tam jest dużo smaczków. Tam jest naprawdę kupa smaczków i widać, że koleś kawał życia, że tak powiem, poświęcił tej grze i później do szlifowywania tego. No plus mówię, tak, to jest to trzecie już wydanie. Więc mówię, dla mnie to jest najlepszy taki, powiedzmy, czysty albo praktycznie czysty deck builder. Bardziej mi się podoba od Dominiona, według mnie jest dużo lepszy od Star Realms. Nie wiem, wy graliście na przykład w Star Realmsy czy jakieś Hero Realmsy, to wy czuliście, tak, no. To czy wy tam czuliście, że wy tam się bijecie? Bo dla mnie to był raczej wyścig do tych 50 punktów, tak, które były nazywane hitpointami dla zmyły przeciwnika. Ja bardziej takie odnosiłem wrażenie. No nie, tam jest tam motyw tego leczenia się, nie? Że tam odzyskujesz te życie, ale zazwyczaj tam była taka również pochyła, że jak już jak już ktoś sobie się dobrze wstrzelił w dociąg kart, no to już to cię dojeżdżał, nie? Poczucie wyścigu tam występuje. Wyścig tak, ale pojedynek. Czy pojedynek, wiecie, bicie się że tak powiem, po twarzach, po plecach. Bo ja tego nie czułem tam. W przypadku się do tego samego sprowadza w tamtej grze. Wyścig? No bo tam zadawanie hitów to jest wyścig, nie? W Star Realmsach. No tak, ale właśnie ja w Star Realmsach to odczuwam jako po prostu wyścig do 50 punktów, nie? Zwycięstwa, tylko mogę je tracić, czyli przeciwnik może się leczyć. Ja taki feeling mam przynajmniej z gry, nie? To znaczy, różnica jest taka, że z tego co mówisz, to tam nie ma przynajmniej ja tam nie odczułem aż takiej różnicy w stylu gry, nie? A tutaj te frakcje są tak jakby bardziej asynchroniczne. Asymetryczne. Asymetryczne. No mówię. No, ja tylko powiem, że tam w początkach tych buildingów, czyli czasy, kiedy był Thunderstone, Kamień Gromu albo Nightfall, Dominion, to właśnie nie brakowało osób, które mówiły, że Puzzle Strike jest najlepszym deck buildingiem. A potem coś o nim przycichło. Ja nigdy nie słyszałem o tej grze. Nigdy. No ja też nie. W sensie... Ja nie od początku słyszałem, ale nigdy nie grałem. W świecie gier planszowych było o niej wspominane właśnie bardzo pozytywnie i też taki jeden znajomy, z którym grywałem, też właśnie mówił, że jest najlepszym deck buildingiem. No a potem przyszła Ascensia i właśnie Star Realmsy, Hero Realmsy i to one raczej są teraz na językach. Także mówię, i teraz tak, ja tej gry nie kupię sobie, nie? Bo z gier pojedynkowych wolę te wszystkie LCG i tak dalej, a nie mam możliwości po prostu tyle łupania, tyle grania.
Natomiast jak ktoś by mi właśnie miał jakiegoś deckbuildera takiego czystego, tak, bez planszy, zaproponować, no to w Puzzle Strike'a naprawdę chętnie zagram. Naprawdę. I powiem wam jeszcze, bardzo lubię, na przykład, że bierzemy sobie jakieś 2 postaci, jakiś zestaw tych kart na środku i gramy, wiecie, 4-5 partii i różnych strategii próbujemy, nie? Próbujemy, wiecie, wymaksować tą postać w pojedynku z tą konkretną postacią, prawda? No bo tam każda postać ma swoje mocne i słabe strony. I to też się zmienia w zależności oczywiście od tego, jakie te karty na rynku się pojawią, bo ich też jest tam, tak jak w Dominionie, ileś więcej niż wchodzi do gry. Także no mówię, im więcej w tą grę gram, tym bardziej mi się podoba i ma też taki aspekt jeszcze jednej partii. To jeszcze jedną szybką partyjkę zagrajmy. I chyba największa wada dla mnie tej gry, jaka jest, to jest to, że nie ma apki mobilnej. Ona chyba jest na iOS-a, tak, ale ja nie mam tych iPhone'ów, także no niestety na Steamie jest, tak, dostępny. Także tyle o tym Puzzle Strike. Jak ktoś jest fanem deckbuildera, to na pewno warto spróbować, bo mówię, i na Steamie jest na Tabletop Simulatorze jest workshop zrobiony zresztą przez Konrada, bardzo dobry i można ewentualnie aplikację zakupić. Powiedzcie mi, bo minęła godzina, czy jeszcze... Do sprawdzenia. No, powiedzcie mi, bo została godzinka. 46. Czy 46 jeszcze szybko? To zróbmy 46, a to 7 może zostawić na kiedy indziej. Może przy karciankach. Tak może być? Może jeszcze coś nam się uda dograć? Czy zrobimy to 46 też następnym razem, na spokojnie? A możemy też uciąć teraz. Ja bym zrobił teraz, bo to myślę, że będzie krótkie. A mogę skończyć, jak jestem. No to dawajcie tak na szybko, bo Sevency to trzeba by trochę wprowadzić, a o 46 to wszyscy to już mówiliśmy. No. To odpuśćmy 7 może i dajemy 46. Dobra. Może tak być, Piotrek? Kto z was mówi? No dobra. Bo to już no to dawajcie o 46. Dobra, no to jeszcze ostatnim rzutem na taśmie nasza ostatnia partia 5-osobowa. To chyba pierwszy raz grałem w 5 osób w 46. I po tej pierwszej partii 5-osobowej mam wrażenie, jakby ta gra została skrojona po prostu pod 5 osób. No pierwszy raz mieliśmy sytuację, że w drugim zestawie OR-ów wyleciały już prywatne firmy. Nie byłem w stanie wykupić prywaciarzy. Po prostu był taki niesamowity train rush, że no coś pięknego. Gra po prostu zupełnie inaczej potoczyła się niż jak graliśmy nawet na 4 osoby, nie? Jak tam ty, Piotrek, jakie masz wrażenia po tej partii? Wiesz co, ja mam coś takiego, że tak, właśnie zagraliśmy ja chyba pierwszy raz w ogóle grałem na 5 osób, tak mi się wydaje, a przynajmniej no. I teraz tak, ja powiem tak, my dalej gramy w to jak sieroty, bo praktycznie zero blokowania, już jak przy 5 osobach przy stole jest zero blokowania prawie, no to już naprawdę coś poszło nie tak. Natomiast tak na moim nubowskim poziomie mi się podobała ta partia, bo wiesz, no można tam troszeczkę popsuć komuś firmę, można powykrzywiać tory, popsuć te pociągi, chociaż też tak, jest jeszcze ten ostatni przejazd, można zablokować stację, jest trochę tego ciekawego, to mi się bardzo podoba w tej grze, tego ciekawego przerzucania kasy pomiędzy ręką naszą a naszą firmą. Przy tym kumatym stole, przynajmniej to nam ładnie szło naprawdę, to ten train rush idzie żwawo i ogólnie partia ma taką fajną dynamikę, że cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas jest takie fajne uczucie ciągłego zagrożenia i jest dobrze, jest fajnie, kaska leci strumieniem, ale już w następnym OR-ze, w następnej rundzie tej operacyjnej mogą mi spalić cały mój tabor, jeżeli nie przypilnuję tych finansów w swojej firmie, jej pociągów i też nie ogarnę możliwości innych firm przy stole. Natomiast ja mam też parę takich minusików, nie? Zarzutów wobec tej gry. Pierwsza gra, i to też mnie, jakby dotarło to do mnie po tym wywiadzie, co z tobą, Janku, mieliśmy, jeszcze bardziej to mnie jakby uderzyło, że to jest ta gra jednej firmy. Że na koniec nawet jak komuś się opłaca, gdzieś tam pod koniec gry opłaca się otworzyć drugą firmę, to jest takie trochę bez fajerwerków. Dodatkowe parę złotych, takie troszeczkę na waciki rzeczy. Może jak się uda zablokować, nie? To robi większą różnicę. Drugi minus
trochę mi brakuje w tej grze tego końca gry z 62 i tych nowszych właśnie 18. Ja rozumiem, że to pozwala grać na jakieś tam strategię na long game, ale ani to nie jest ekscytujące. Ale ta mówisz o samiutka tym, że zakup końcówka. Diesla kończy grę, tak? O to ci chodzi. Tak, no, że coś takiego, nie? Że jest jakiś odpalany koniec gry. Ani to nie jest ekscytujące, ani nawet specjalnie nie jest to satysfakcjonujące, wydaje mi się, no ogólnie dla ludzi przy stole, nie? Że ta krzywa emocji, tak? Jakby tak opada znacznie. I trzeci minus, jaki mam, taki zarzut wobec tej gry, przy czym to ogólnie wobec, powiedzmy, większości 18, to mówię, myśmy zagrali taką tęczową partyjkę. Wszyscy trzymali się za rączki, nikomu nie dokuczał, nie blokował. To chyba graliśmy różne partie. No, przecież było blokowanie na planszy. No to mówisz, jakbyśmy każdy sobie gdzieś tam budował obok siebie. No ale przecież no Paweł nikomu nie popuszcza, kurde. No to nie, to ja na Pawła nie trafiłem, nie? Ale dobra, ale jedna rzecz, nie? Że w tej grze, właściwie w każdym OR-ze można zostać warzywem. Takie odnoszę wrażenie. Że można faktycznie zostać tak brutalnie gdzieś odciętym, że już nie będzie żadnej szansy na powrót. No i raz, że to nie jest miłe uczucie, a dwa, że zarówno... Znaczy wiecie, jak to tam będzie, nie wiem, w połowie partii, czy po 3/4 partii, no to spoko, nie? Ale jak to się stanie tam, nie wiem, w 20 minucie, czy w 30 minucie rozgrywki, no to jeszcze muszę te 3 godzinki tam sobie popatrzeć, prawda? Jak inni się bawią, a mi jest smutno. Złośliwie mówią, że ta gra się kończy w drugim meserze. Że już wszystko wiadomo. Tak. I to no wiadomo, nie zawsze to jest prawda, ale bardzo często można już wtedy ocenić, kto raczej wygra. Nawet ostatnio był wątek na BGG, gdzie tak trochę ludzie rozmawiali o taktykach, nawet się tam Lehmann udzielał, zażarcie jej broniąc. I właśnie mówił, że równie opłacalne jest jedzenie na jedną firmę, jak i na dwie. I tam nawet fani tej gry mówią, że nie, no u nas to tak nie wygląda, że owszem, zdarza się, że ktoś na 2 firmy wygra, ale 9 na 10 partii wygrywa ktoś, kto ma jedną firmę jednak. No i podobnie właśnie, że tutaj na tyle istotne jest to, jaką mamy firmę, jakie mamy prywatne, ile mamy udziałów, że dość wcześnie może się okazać, że już właściwie wiadomo, kto wygra. Więc to w kontekście tego nudnego końca to faktycznie ten koniec może być nudny, za to, a nawet druga połowa partii może być taka trochę gorsza, ale za to jakby było tak, że 2 graczy jest mniej więcej w zbliżonej pozycji, to tu może mieć wielkie znaczenie to, czy mam 2 pociągi permanentne, czy 1 w mojej firmie. Mhm. Właśnie Kirasier, Radek z Krakowa, on bardzo dużo grał w 46, znaczy grał przez internet, więc on ma teraz dobry poziom. I on mówi, że to jest właściwie zawsze ten, kto wygrywa, ma jednak te 2 permy. I że kluczem jest to, żeby mieć trasę na 2 permy. I jakby tutaj to jest tak mało pociągów, są tylko 4 rodzaje pociągów. Więc jakbyśmy, teraz 4 czy 5? W każdym razie jest dość mało tych pociągów. Jakbyśmy odpalali koniec gry już na pierwszym pociągu ostatniego typu, no to nie wiem, czy byłby czas, żeby zrobić sobie faktycznie po 2 permy i trasę na 2 permy. A ona może zadecydować o zwycięstwie. Okay. A co do 5 graczy, to chyba Piton właśnie mówi, że najbardziej lubi w 5. Moja ostatnia partia przez internet była właśnie w 5 osób, ale ona nie była szybka. Tam pociągi nie szły szybko, a ja zagrałem ryzykownie, bo otworzyłem sobie czarną firmę. Ja znam 3 schematy w tej grze, no to zagrałem schematy na czarną firmę. Czarna firma plus 4 dwójki. I jeżdżę tam pomiędzy miastem Z a offboardem. No i chyba 4 razy pojechałem tymi dwójkami, więc po prostu na tym odjechałem wreszcie. No to się nauczyli, nie? Żeby jednak trochę przyspieszyć. Mi się w tej grze bardzo... Nie, mówię... podoba... Nie, ja mówię, to moje takie odczucia, nie? Zupełnie z tego, ale no, fajnie tutaj właśnie posłuchać kogoś, kto ma lepsze zrozumienie, nie? Głębsze ta tego. partia jest... No ale też zgadzam się, że końcówka nie należy do najciekawszych, że ja nawet kiedyś tam mówiłem przy jakiejś okazji, że mógłbym grać 46 na zasadzie po prostu tych do drugiego, że nie byłbym przeciwko, żeby jak się spotkałem na tę grę, żeby zagrać 2 albo 3 razy do drugiego SR-a. Do końca drugiego SR-a i resetujemy na nowo. Bo ten wybór prywatnych i firmy to jest mega kluczowe. Mi się to bardzo podoba, właśnie miałem... No, jeszcze dorzucę coś od siebie.
No dobra, to Nie, że bardzo mi się podoba tutaj właśnie ten moment rozpoczęcia rozgrywki, ten draft prywaciarzy i to, jak on ustawił tutaj kolejne, że właśnie od tyłu zaczynają firmy słabsze. Jak bardzo w ciekawy sposób można z tym sterować, że powiedzmy ktoś, wykładamy swoich prywaciarzy, okej, on ma tą firmę z kotwicą, no to nie bardzo dobrze, żeby mu miał tam BBO na początek. I takie kombinowanie właśnie, to jak ja mu teraz otworzę tą firmę, to ja jestem zmuszony otworzyć tą firmę. Może nie bardzo chcę, ale on nie może mu wpaść w ręce ta firma. Więc ja otwieram, a znowu jak jestem ostatni, no to ta osoba otwiera sobie już za tą cenę, którą chce najniżej i wiadomo, że będzie pierwsza. Bardzo mi się podoba ten taki mind games tutaj właśnie po tych prywaciarzach, po odkryciu kart, kto ma jakie prywaciarze. Steamboaty, czyli ta kotwica, to współpracują dobrze z paroma firmami. BO to jest najbardziej klasyczny przykład, ale też z ICE współpracują z pomarańczową chyba też, z kilkoma w każdym razie. Więc generalnie to jest raczej dobry pomysł, moim zdaniem, że to brać. Jak tylko masz to w dracie, to bierzesz. Bo nawet jak samemu się nie użyje, to inni nie będą mieli. No tak. A poza tym ona chyba ma też, to jest 40/15. Nie wiem, czy ona nie ma też tego lepszego dochodu, właśnie 40/15. Albo najgorsza jest 40/10. W każdym razie ona ma dobry przelicznik ceny do dochodu. Więc nie będzie jakoś stratny bardzo. Choćby się tego nie użyło. A jeszcze wiesz co, zapytam się ciebie, jak mamy już designera na antenie. Wiesz co, no bo znaczy ja mało znam tych 18, ale nie przypominam sobie inne 18, gdzie właśnie najwyżej ustawione na początku gry firmy w stock roundzie, najwyżej wycenione, zaczynają pierwszy OR właśnie od końca. I też nie kojarzę. I czy zastanawiałeś się, czego tak właśnie jest może kiedyś? Czy masz jakiś... Chyba dlatego, żeby było ich stać na pociąg. No bo jak wszystkie dwójki zeszły, zanim dojdzie do tych firm, co mają mało kasy. Tak bym obstawiał. Ale nie mam pewności. W każdym razie, jak kogoś co ciekawi, to polecam wywiad z Lemanem chyba w podcaście Wheel Tapping. I on tam bardzo kompetentnie tłumaczy wszystkie decyzje w tej grze. I że w sumie to, jak tego przesłuchałem, to trochę bardziej zaczęło mi się podobać. W sensie widzę, że to jest pomyślane. On tam stawia tezy czasem takie niekoniecznie, że nie wszyscy się zgodzą. Na przykład, że w 30 SR2 zawsze jest nudny. Więc dlatego będą 2 OR od samego początku, żebyśmy już zdążyli coś zarobić na SR2. I też dużo jest uzasadnione historycznie tam w tej grze. Łącznie z kształtem Chicago. I fajnie było tego posłuchać, więc nie pamiętam właśnie, czy on tam coś mówił o tej kolejności operowania. Jak kogoś to ciekawe, to niech sobie odszuka ten wywiad. No ale obstawiam, że chodzi o to właśnie, żeby była szansa otworzenia firmy tanio na 2 udziałach i żeby mogła kupić pociąg. Ja bym obstawiał, że dzięki temu osoba, która jest ostatnia, ma możliwość decydowania o tym, że będzie pierwsza operowała. Bo jeśli powiedzmy ktoś by go przebił wyżej, no to on nie miałby już pieniędzy i nie mógłby pierwszy operować. A tak naprawdę ostatnia osoba ma fajną decyzję, bo może, jeśli się otworzy wystarczająco nisko, może operować jako pierwsza w OR-ze. Nie, a to widzicie, to też ciekawe, co mówicie, bo ja znowuż miałem takie wrażenie, że osoba, która się najwyżej otworzy w 46, prawda, czyli będzie operować ostatnia, ma z reguły dostęp już do trójek, tak, bardzo często, w sensie do najlepszych pociągów. A nawet jeżeli nie ma dostępu do trójek, to też ma ciekawe decyzje właśnie, czy szybciej popchnąć tą grę, prawda, czy właśnie ją troszeczkę spowolnić, ma jakby tą przewagę informacyjną, a znowuż ma najwyżej otworzoną firmę, nie? Czyli teoretycznie będzie miała przynajmniej przez jakiś czas najwięcej pieniędzy u siebie w skarbcu. Tak, ale ma najmniej udziałów i pewnie mniejszą szansę na podwójne skoki. Często ci dobrzy gracze mówią, że trzeba tak otwierać, żeby mieć podwójny skok już w pierwszym OR-ze, kiedy się jedzie.
O, to się, Nie wiem, to czy się to jest wytnie, aż żeby tak nasi ważne, nie słyszeli tego. ale- Będziemy to stosować. Nie wiem, czy to jest aż tak ważne, ale ta kwestia właśnie jakby się miała okazać, że ktoś otwiera wysoko i ma tylko 2 udziały, a ktoś inny ma 4 taniej i jeździ troszkę gorzej, no to ten drugi wygra. Raczej. Okej. Bo będzie miał więcej udziałów po prostu. Więc więcej mu trafi do kieszeni i tak dogoni tamtą pierwszą, bo będzie miał podwójny skok. Mhm. Tak bym się spodziewał. A jeszcze jedną rzecz zapytam. Ty widziałeś może, albo znasz jakieś strategie na otwieranie firmy nisko, jeżeli chodzi właśnie o, no tak, no, otwieranie tej firmy nisko, czyli tam, nie wiem, poniżej 90 powiedzmy. Jest jedna strategia taka już do kwadratu z tym otwieraniem nisko, która się nazywa Area Gambit, bo to nie musi być Area, ale Area jest po prostu jedna ze słabszych firm. Generalnie chodzi o to, że to była firma taka, której nie chcemy. I to jest jakiś motyw, to ja nigdy nie widziałem na żywo, ale po prostu właśnie Kirasir opowiadał. Otwierasz za 40 samą prezesurę, potem chyba emitujesz wszystko, kupujesz pociągi i chodzi o to, że otwierasz 2 firmy w pierwszym eserze. W tym jedną właśnie taką bardzo nisko i potem przerzucasz pociągi z niej do tej drugiej i ona się zamyka. Sprzedajesz jej udział, po prostu zamyka się na giełdzie. No miałem taką partię z Pawłem Jantkiem. Ryzykowne bardzo. Musisz dobrze obliczyć, żeby ona się akurat w tym momencie zamknęła. A nie, no to można tak. sobie wykalkulować. Ile trzeba kupić, bo tam za sprzedaż, jak prezes sprzedaje, to idzie jeden w dół zawsze i to jakoś tam, ona się tam cofnie, to jest wyliczone. To nie jest tak, że otwierasz za ileś tam udziałów, sprzedajesz od razu w pierwszym eserze, bo tam prezes może sprzedać w pierwszym eserze, jeśli się nie mylę, i potem kupujesz pociągi, ona się raz cofa, potem druga firma odkupuje te pociągi i potem ta pierwsza jeszcze zanim zdąży kupić, to już się zamknie, bo się cofnie za brak dywidendy. Czyli nie musisz ratować jej, bo już się po prostu zamknie. Ale problem taki, że Kirasir mówi, że nie było. Że to jest strategia, tam jest jakaś konkretna sytuacja, kiedy można jej spróbować, ale że raczej się na niej nie wygrywa. To jest taka ciekawostka. Ta różnica tego zarobku jest tak jak przynajmniej u mnie, bo nie była aż tak duża, no, że to dużo operacji, bo inni już do przodu pędzą, a my się tutaj bawimy trochę w te przerzucanie. Dobra. Tak. No. Natomiast mówię, jakby tak podsumowując, to bardzo mi się podobało tempo tej rozgrywki. Naprawdę tam to pędziliśmy z tym pociągami. Ale ta partia była to też było ciekawa fajne, dlatego, że wszyscy byliśmy na jednym poziomie. Nikt nie odpadł w trakcie i dzięki temu było takie trzymanie się nawzajem właśnie. Może nie było jakiegoś tam super blokowania się na planszy, ale czułem ten oddech walki. Race for the Midwest. Tak, ale właśnie dzięki temu, że był train rush, nie? To było cały czas tak. O, Paweł ma najlepsze pociągi, najlepsze trasy, no to ciach, już ma teraz Antek. O, no to ciach, to teraz ja mam najlepsze, prawda? I za chwilę znowu. I tak karuzela cały czas się kręciła. Także to było fajne, przyjemne. Dobra. 1,5 godzinki, miała być godzinka, wyszło 1,5, ale bardzo przyjemnie się rozmawiało, także dziękujemy serdecznie tym, którzy nas słuchają, bo to już Gradanie ogłosiło 10-lecie, a nam 3 latka już stuknęły, także dziękujemy osobom, które z nami tutaj są w przedziale i słuchają o tych nudnych kolejowych grach czy innych brzydkich tytułach, tak jak na przykład Poker Strike. A on się nazywa Poker Strike, tak? Dobrze pamiętam? Puzzle Strike. Puzzle Strike. Tak, brzydka jak noc. Puzzle Strike. Ale tak jak słyszeliście, warto się zainteresować, jeśli ktoś lubi deck building. Także dziękujemy serdecznie za odsłuchanie. Prosimy o pomysł na strategię na niskie otwarcie na 46 w komentarzach. No i co? Ale nie, to prywatnie. Co? A, prywatnie tak, bo to Paweł i Jantek też mogą czytać, no to nie wtedy. A nie, oni nie słuchają. Dobra, dzięki serdecznie. A dzisiaj za mikrofonem Irek. Piotrek. Idealnie. Cześć, hej.